Dzień dobry. A to Ci niespodzianka. Jak wczoraj wieczorem patrzyłem na prognozę, to dzisiaj nie miało padać. Słabo, bo z tamtej strony nie ma rynny, z tamtej strony domu, więc będę musiał dłużej poczekać, aż przestaną kapać krople z dachu. Miało padać godzinkę, a już trzecią pada. Nie no, super, że pada. Tylko ma jeszcze popadać ze dwie. I z tymi spadającymi kroplami na głowę to żadna robota. No i okej. Chyba już po deszczu. Może jeszcze coś pokropi, ale już raczej nie groźnie. No to działam. Zacznę od tych kamieni i tutaj ułożę tą ostatnią warstwę. No to mam. Tylko to teraz wymurować. Trochę tutaj sobie pokomplikowałem życie z doborem kamieni. Jednak nawet przy dzikim murze warto zachować pewne zasady. Jak na przykład taka zasada, żeby raczej na łączeniach zachowywać poziom pomiędzy kamieniami. One mogą iść z kosem, ale żeby jak są łączenia, to jednak żeby nie było takich uskoków, bo potem trzeba to takimi wstawkami sztukować. Trochę będzie różnił się ten fragment muru od tego. Tu jednak udało mi się znaleźć takie duże, wielkie, konkretne kamienie, a tu jest taka trochę drobnicy. To, że to wystaje, to nie ma znaczenia, bo ja to sobie potem po prostu obetnę równiutko. Uznałem, że zanim pojadę do domu, to jeszcze pozrywam te śliwki
One już są, jak na moje standardy, bardzo dobre. Generalnie już prawie że dojrzały. Widzę, że nie zerwę wszystkich, bo jeszcze jest trochę są zielone niektóre. No dobra, chyba przedwcześnie podszedłem do tego zbioru, bo jednak mocno się niektóre trzymają, więc pewnie trzeba im dać jeszcze kilka dni. To ja się zbieram do domu, jadę do koteczka i do Marty i do piesków. Zabieram pomidorki, zabieram ogórki na ogórkową, jeżyny, cukinię, dwie dynie i śliwki. Zabieram też przyczepę, bo wracając wezmę tą już resztkę cegieł przywiozę. No nie będzie mnie 3 dni i chyba wrócę z pieskami, bo pieski mogą trochę przeszkadzać kotu w dochodzeniu do siebie. Dzień dobry. No i jestem z powrotem. Przywiozłem, tak jak mówiłem, cegłę, ale przywiozłem też okna, stare okna, z których będę chciał zrobić szklarnię. No i przywiozłem pieski. Chodźcie, zobaczymy, co tu się wydarzyło na siedlisku, bo widzę, że trochę tu wiało i padał silny deszcz. To, że wiało, to wiem, widzę po cegłach. Pamiętacie, ułożyłem sobie je do oczyszczenia i widzę, że się wywróciły. Chyba że stały nierówno, może dlatego się wywróciły. Gulliver, chodź, idziemy do stawu. Gulliver, nie tędy. Gulliver ma już swoje lata i nie słyszy. A co u koteczka? No, koteczek jest biedny. Leczenie potrwa ze 2-3 miesiące. Zostało mu, tak jak mówiłem, 1/3 ogonka i ten ogonek to jedna wielka rana. Tam nie ma skóry, to się musi zagoić, ta skóra musi się odtworzyć. Także wymiana opatrunków co 2-3 dni. Kołnierz na głowie, żeby się nie lizał. No i tak samo słabo jest również z łapką. I niestety raczej będzie kulał, ponieważ ta miednica była pęknięta z lekkim przemieszczeniem. Jakiś nerw tam jest chyba uciskany, dlatego niestety nie ma takiej pełnej sprawności. Rzeczywiście tu dopadało nieźle. Chyba do końca nie zadziałało moje odwodnienie, bo tu widzę trochę gliny. Ciekawe dlaczego. Może ten żwir na tyle utrudnia odpływ wody, że ona nie jest w stanie spłynąć, tylko też się dalej się przelewa. No nic, będziemy z tym kombinowali dalej. To pójdę teraz, zobaczę, jak tam wygląda duży staw. O, Gulliver już jest tam. O, malutki znalazł gałąź, która spadła z wierzby, chyba z wierzby. A nie, to jest olcha. No, w stawie wody jest dużo. Ja pójdę, zerknę na śliwki, czy już dojrzały wszystkie i się nadają do zebrania. Miękka. No, będzie można już je zebrać. Bardzo smaczna. Nawet pojawiło się trochę wody w strumieniu, a sądząc po tych pochylonych trawkach, to tu musiała nieźle ta woda płynąć. Tu też spadła jakaś gałąź. No, koszenie tej trawy też będzie wyzwaniem. Wszystko to leży. Tu musiało nieźle powiać. Tak.
te dwie olchy wywrócone. A tutaj co? Takie młode drzewko się wywróciło. Naprawdę musiało nieźle zawiać. Tak jakby po prostu powiało takim pasem z tej strony tam w dół, w stronę właśnie strumienia, gdzie jest też tak sporo połamanych gałęzi. Całe szczęście, że u nas na siedlisku nic się nie zadziało. Malutki gdzieś zginął. Gulliver też gdzieś zginął. No i w tym małym stawiku też przybyło wody. Ślicznie. Tak teraz patrzę, że tutaj też jest pełno śliwek. Nawet nie wiedziałem, że to jest śliwka. Tylko jak tam się dostać, bo tu jest pas 3 metrów jeżyn. No nic, może założę długie spodnie i jakoś się tam wcisnę. Może z tamtej strony da się dostać. Aha, Gulliver się znalazł, już go słychać. Tu też przydałoby się trawę wykosić. Jest grzyzna ziemia i szybciutko ta trawa rośnie. Chodź malutki, zobaczymy gdzie ten Gulliver jest, chodź. Tu chodzi jak chce, tak? Tak, piesku? W ogóle się nie słucha. No i oczywiście jeszcze szybkie sprawdzenie lasu, ale niestety ani w tym miejscu moim na koźlaki, ani tutaj na prawdziwki grzybów nie stwierdziłem. Ale jest mokro, ma być kilka dni ciepłych, także trzeba będzie pilnować i sprawdzać codziennie, bo myślę, że lada moment i się pojawią. To do pracy. No dobrze, to jaki plan? Tu mogę domurować do końca te cegły. Pies będzie szczekał. Ewidentnie potrzebuje towarzystwa. Tu mogę zrobić szalunek i też domurować tą resztkę. A z tamtej strony, z tej strony co ja mogę zrobić? Ok, tu mogę rozłożyć papę i też już zacząć murować cegły. I te 3 miejsca, tylko tu trzeba zrobić szalunek, bo uznałem, że jednak zrobię trochę tak jak mi radziliście, żeby jednak zrobić to z kamienia, niech to będzie po prostu ciągłe. W sumie jest jeszcze jeden argument za tym, żeby zrobić to z kamienia, bo z bloczków wcale nie byłoby dużo łatwiej, dlatego że o ile ten fundament betonowy idzie tutaj poziomo, to niestety podwalina już niekoniecznie, bo ona jest tak jak była i lekko idzie do góry. Więc i z bloczków miałbym problem, bo by się robiły po prostu szpary i musiałbym to czymś sztukować albo robić większą fugę, co też nie jest dobrym rozwiązaniem. A jak zrobię to kamieniem, to nie będzie nawet tego aż tak mocno tej różnicy poziomów widać. No, skończy ci się. Zaraz ci się skończy. Skąd w tym wiatrze woda? Dziwne. Kotek musiał zostawić swój ślad.
Wiem, że ta folia brzydko wygląda, ale ja ją wolę usunąć na końcu, a nie teraz. I tu zrobiłem błąd, bo nie położyłem od razu papy też w tą stronę. Tu już mam trochę podcięte, ale i tak te papy się nie łączą. Także muszę tutaj jeszcze troszeczkę podciąć, żebym dał radę ją wsunąć. Zakład papy powinien pewnie mieć ze 20 cm, a mi może się uda centymetr. Ale okej, no. Nawet jeśli coś tu przecieknie, to potem na tym się zatrzyma, a w ostateczności na tej warstwie papy, więc tragedii w żaden sposób nie będzie. Natomiast jest ekstra praca. To zrobiłem. Te szalunki z tyłu, ale tak jak mówiłem, nie lubię jakoś tej roboty. Nudy takie. Ale okej, mam 3 miejsca gotowe. Teraz można zacząć dobierać kamienie. Tu to już dam takie, wiecie, ponieważ to ma być widoczne od wewnątrz, ale trochę niewidoczne. Miałem tu dać bloczki, ale w końcu dam te kamienie. To po prostu dam kamienie najgorsze, jakie mam. No to rozłożyłem. Tak malutki. I to też malutki. Co, piesku? Dobry piesek taki, dobry piesek taki. Tak. Nudzisz się? No to już pan robi przerwę, umyje się i pójdziemy może na spacer. Bo to już będę jutro, bo już jest prawie 16. To nie ma co. Ale mam 3 miejsca, żeby zacząć. Tam mam też cegły, mam i cegły z tamtej strony. Także dzień murowania jak nic. Co, malutki? Mokra trawa, prawda? No pewnie, co będziesz leżał na mokrej trawie? Nie, no leż sobie. Co tam, pieski? Już się tak czuje jesień, ale jeszcze większość drzew zielona. Dzień dobry. Dzisiaj taki chłodny dzień, ale ma być cieplej. To zacznę od kamieni, a potem będę murował cegłę. Zgadzasz się? Co ty na taki plan? Ty zawsze jesteś zadowolony, prawda? No pewnie. No to działam.
Teraz muszę to umyć, bo niestety mi zasycha. A potem zrobić sobie małą przerwę na kawę. Z godzinkę posiedzieć i odpocząć, bo mi kręgosłup po prostu wysiada. Jednak ta praca w takim schyleniu nie jest wygodna. Zostało mi trochę zaprawy, ale to wrzucę ją do betoniarki, a potem się rozrobi już z nową. Mam nowe rękawiczki i nową szczoteczkę. Teraz zmywanie pójdzie dużo szybciej. A co ja tak będę stał? Usiądę sobie na pieńku. O tak. No zobaczmy, co to jest warte. Przepraszam. Mogłem większy rozmiar kupić. Nie wiem, czy ich nie zostawić Marcie. Za małe kupiłem, no. Kurde. Jeszcze je porwę. Kupiłem jeszcze takie trochę. Też wyglądają na wodoodporne. Przynajmniej w części. To już naprawdę zaschło mocno. Czas na kawę. Wczoraj tak odpoczywałem z tą kawą, że już nie wróciłem na budowę. A dzisiaj od rana, znaczy całą noc i rano pada deszcz. Teraz jest krótka przerwa, ale jeszcze będzie trochę padało. Ale przynajmniej, nadużywam słowa ale. Przynajmniej jest chłodniej, to przyjemniej będzie popracować. Zacząłem już trochę dobierać kamienie na drugą warstwę. Jednak łatwiej jest, powiem wam, jak mam tak 3 miejsca, bo jak wezmę jakiś kamień, to zawsze dla niego znajdę miejsce w którymś z tych odcinków. O, tak jak teraz. Myk i zrobione. Nic, tylko murować. Ale może najpierw śniadanie. Zresztą troszeczkę teraz zaczęło kropić. No i rozpadało się na dłużej. I tak ma do 16 padać. To niestety dzisiaj nie porobię. Jutro ma być ładnie, to jutro, ale szkoda, bo planowałem na jutro zrobić sobie dzień ogrodnika. No nic, zajmę się montażem filmu. No proszę, jak miło kończy się dzień. Cały dzień deszczy i taki piękny zachód słońca. Dzień dobry. Robi się piękny, słoneczny dzień. Miał to wprawdzie być dzień gospodarczy, ale murowanie jest ważniejsze. No mam nadzieję, że to wymuruję te 3 miejsca do południa, a potem będę mógł się jednak pobawić głównie kosiarką. Wprowadzam do pracy poważną innowację. Będzie stolik, znaczy taboret. Wiecie co, ja was nie będę tym przynudzał, bo przecież oglądaliście tego już i w poprzednich odcinkach, i w tym odcinku już na tyle dużo, że nie ma co. A ja będę miał pewien plus, bo posłucham sobie radia.
To co? Włączę się w jakimś ciekawszym momencie. Czyli na koniec murowania. No i wymurowałem. Teraz pozostaje już tylko tutaj, w tych 4 miejscach, ułożyć cegłę, a następnie odczekać z tydzień, żeby to na tyle związało, abym mógł na tych fragmentach już oprzeć dom i wtedy domurować już te brakujące fragmenty. Dobra, zrobiło się trochę po 14, to ja sobie chwilkę odpocznę, a potem zajmę się tym, co chciałem, czyli pracami gospodarczymi. Gospodarczymi czy gospodarskimi? Gospodarskimi. Cokolwiek to znaczy. Dzień dobry. To póki co z prac na gospodarstwie to mam tyle, że wykosiłem trawę. I to też nie wszędzie, bo jeszcze mi zostało tam przy warzywniku. Ale do tego wrócę później. Uznałem, że jest na tyle jeszcze ładna pogoda, że lepiej jak wymuruję, ułożę tą cegłę i potem niech to sobie stoi i tężeje, a ja wtedy będę miał tydzień przerwy na różne inne projekty. No dobra. Tu mam trochę za wąską tą papę. Także kładę ją tak podwójnie, żeby mi tam bardziej wystawała do dalszej izolacji. Tu mam taki dość krótki odcinek. To muszę wymierzyć, gdzie postawić, gdzie zrobić tą cegłę pierwszą, żeby mi się potem na tym odcinku te fugi zgadzały. No po prostu zmierzę tak, jak to tu wychodziło mniej więcej. 97. Bo muszę zrobić sobie taką jakąś barierę z cegieł.
No to już tylko doczyścić. Słuchajcie, chciałem Wam podziękować za tak liczny odzew z tymi podbiciami pod filmem. To po prostu jest niesamowite, bo nasz mały kanał awansował dzięki Wam. Najwyżej był na 7. pozycji w rankingu Polski, czyli w rankingu wszystkich kanałów do 500 000 subskrybentów. No to jest to niesamowity wynik. Naprawdę byłem zaskoczony. Ja miałem nadzieję, liczyłem na to, że pojawię się po prostu w tym rankingu top 100 filmów, ale żeby to była pozycja 7, to tego się naprawdę nie spodziewałem. Także bardzo Wam za to dziękuję. Niestety to się nie przełożyło jakoś znacząco na wzrost oglądalności filmu. A jakaś nowość jest jednak w YouTubie, więc może trzeba trochę poczekać, żeby to zaczęło też wpływać w taki sposób na filmy. Ale jeszcze raz, bardzo dziękuję. Tym razem to poproszę Was o subskrypcję. Finito. Koniec. No to zrobiłem. Mam gotowych 5 miejsc, na których będę mógł za jakiś tydzień postawić dom. Oprzeć dom i domurować tą resztę. To co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla, w szczególności subskrypcję. Dziękujemy i dobranoc.